Cześć, mam na imię Michalina i już nauczyłam się z YouTube'a, co oznacza, że i Ty możesz. Wróciłam ostatnio z krótkiego urlopu, byłam na kilka dni we Włoszech i co fajnego się okazało, że większość garderoby, którą wzięłam na ten urlop, okazała się być uszyta przeze mnie. To, co szyję najbardziej takiego letniego, to oczywiście sukienki, kocham szyć sukienki, natomiast sukienki, które szyję, robię je bardzo dopasowane tutaj w górnej części ciała. A wiecie, jesteście we Włoszech, jecie pizzę, jecie makarony cały dzień. No nie chcecie, żeby coś Was tutaj uciskało. Więc zauważyłam, że to, czego brakuje w mojej garderobie, to sukienki, które są mniej dopasowane, bardziej luźne, rozciągliwe, wygodne. I taką sukienkę chciałabym dzisiaj uszyć. Jak myślałam o tym, z czego chciałabym uszyć taką sukienkę, to wyobrażam ją sobie z bawełny albo z lnu, czegoś lekkiego, przewiewnego, z naturalnego materiału na pewno. I wyobrażają sobie, szczerze mówiąc, w paski, w takie czerwone paski pionowe. Natomiast życie zweryfikowało. Byłam 2 dni temu w swoim second handzie i znalazłam kupę materiału, które myślę, że się nada. Jest on czerwony, ale jest drobną kratkę. Ma też pewien detal na spodzie, na końcu. I to jest haft. Haft jest super, ale ten haft jest wykonany różową nicią. I jakoś tak w mojej głowie to do siebie nie pasuje. Żeby różową, pastelową nicią wyszyć czerwony materiał, dlaczego nie biały? No ale okej, chyba to nie jest powód, żebym obcinała ten piękny haft. Zresztą darowanego mu koniowi wiecie co, dałam za ten materiał 8 zł, więc będzie to po prostu element na końcu mojej sukienki, który no może nie będzie tak bardzo przykuwał wzroku, że jest to akurat różowa nić. To jak wyobrażam sobie tą sukienkę, no to na górze jest to taka tuba zmarszczona gumkami, czyli nadal bardzo wygodna. Natomiast na dole jest to rozkloszowana spódnica w literę A, złożona z 3 poziomów pomarszczonych, a więc coraz szerszych. Na końcu będzie właśnie ten element. Myślę też nad zrobieniem ramionczek. Ja lubię ramionczka, co będzie oznaczało, że będę mogła taką sukienkę nosić ze stanikiem albo bez stanika, bo sobie te ramionczka od stanika ukryję pod tymi ramionczkami sukienki. Ta sukienka nie ma żadnego wykroju. Będzie składać się z kilku prostokątów, które będę ze sobą zszywać i marszczyć, więc jest to projekt dla naprawdę bardzo początkujących. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak uszyć taką sukienkę, to zapraszam do oglądania i zaczynamy. W mojej głowie wygląda to tak. Od góry falbanka 2 cm, potem gumka. Na biuście nie planuję żadnych gumek. Kolejna gumka pod biustem i do talii myślę, że tych gumek będzie dosyć gęsto. Mam taki typ figury, że nie mam zbyt zarysowanej tej talii, więc żeby nie wyglądać jak przecinek, unikam nadmiaru materiału w tym obszarze. Spódnica w literę A, składająca się z 3 poziomów, każdy coraz szerszy i coraz dłuższy. No i haft na końcu. Wyszła mi taka sukienka trochę jak cottagecore na mleczarkę. Nie mam takiej jeszcze. I nie sądziłam, że lubię taki styl. Zobaczymy. Sukienka nie będzie mieć żadnego wykroju. Składać się będzie z kilku prostokątów. Pierwszy prostokąt od góry zmierzcie się w biuście i otrzymaną wartość pomnóżcie razy 1,5. W moim przypadku jest to około 130 cm. Długość mojego tułowia od dekoltu do talii to 25 cm, plus falbanka 2 cm, plus 1 cm zapasu na szef, to łącznie 28 cm. Pierwszy poziom spódnicy będzie kontynuacją górnej części, więc to będzie ten sam prostokąt. Pierwsza falbana wymyśliłam sobie, że będzie miała 25 cm, już zapasem na szef, więc łącznie mój prostokąt będzie miał wymiary 130 na 53. Drugi poziom spódnicy, górną wartość, czyli u mnie 130 cm, pomnóżcie razy 1,5, mi to daje 195 cm i wysokość tego poziomu 30 cm. Ostatni poziom spódnicy ponownie 195 razy 1,5 wychodzi 292, ale materiał mam długi na 290 cm, więc żeby nie robić szwów na falbanie, przyjmę 290 cm. Wysokość tego poziomu 35 cm. Wytnę sobie też podszewkę do górnej części, tak będzie łatwiej przeszyć tunele na gumki, więc 4. prostokąt 130 na 28 cm. To jest cały wykrój. Odmierzam swoje prostokąty i wycinam. Tak naprawdę mogłabym naciąć tylko kawałek i dalej rozedrzeć tkaninę, ponieważ jest to tkana tkanina, ale nie lubię tego robić, bo te krawędzie się rzępią i trzeba to potem prasować, więc tnę nożyczkami używając kratek jako linijki.
Dwa dolne prostokąty muszę teraz zmarszczyć, aby dopasować do siebie. Zaczynam od najszerszego prostokątu, dolnego poziomu spódnicy, który po zmarszczeniu przyszyję do poziomu wyżej. Poziom wyżej też zmarszczę i przyszyję do pierwszego, najkrótszego poziomu. Aby wykonać marszczenia bez posiadania odpowiedniej wymiennej stopki, należy ustawić długość ściegu prostego na najwyższą wartość w naszej maszynie i przeszyć 2 rzędy szwów wzdłuż całej długości materiału. Uwaga, bez szycia wstecznego. Szwy mają być niezabezpieczone. Po przyszyciu obu dolnych elementów, które będą marszczone, dzielę sobie wszystkie kawałki na 4 równe odległości, nacinając znaczniki w miejscach, gdzie będą zszywane ze sobą. Czyli najpierw wyznaczam połowę, a potem ćwiartki. Pomoże to w równomiernej dystrybucji marszczeń na całej długości. Następnie łapiemy 2 górne lub 2 dolne nici jednocześnie i pociągamy za nie, przesuwając materiał, aż zwęzi się nam do pożądanej szerokości. Kiedy dolny element mam już mniej więcej zmarszczony, odnajduję swoje znaczniki, przypinam w tych miejscach do wyższego poziomu spódnicy i w miarę potrzeb marszczę lub luzuję, aby dopasować. Dolny poziom przyszyty. Teraz mogę wypróć te 2 nitki, które były tylko i wyłącznie do ściągnięcia tego. No i kolejny poziom. Ten poziom jest dużo krótszy, więc najpierw spinam ćwiartki, a dopiero potem ściągam nici. Zapasy na szef obrabiam ściegiem zygzakowym, ponieważ nadal nie dorobiłam się overlocka. Serio, przy tej ilości jaką szyję, już dawno powinnam w niego zainwestować. Czas przyszyć podszewkę. Podszewka przyszyta. Teraz trzeba zrobić understitching, czyli ten zapas na szef przyszyć do podszewki, przyszywając 2-3 mm od krawędzi. Pomoże to utrzymać ten zapas na szef po tej stronie i jeżeli wywrócimy potem sukienkę prawą stroną, no to nie będzie się to podnosić, tylko ładnie będzie przylegało do tej lewej strony. Teraz chciałabym sobie ten prostokąt połączyć już w tubę i chciałabym zrobić to szwem francuskim, tylko że podszewkę muszę zostawić otwartą, przynajmniej tam, gdzie będę miała tunele na gumki, bo muszę przecież te gumki włożyć. Czyli mój plan jest taki, ale robię to pierwszy raz, że podszewkę obrobię sobie zygzakiem, a dopiero zacznę robić szef francuski gdzieś od tutaj tej falbanki, czyli połączę już podszewkę z wierzchnią warstwą na wysokości falbanki, czyli 2 cm.
i dalej zacznę robić szef francuski. Ale czy mi to wyjdzie? Zobaczymy. Szef francuski jest jedną z metod, aby estetycznie wykończyć wnętrze bez overlocka. Inaczej nazywana szwem podwójnym, ponieważ najpierw łączymy elementy lewymi stronami do siebie, przeszywając centymetr czy pół od krawędzi. Następnie przycinamy zapas na szef do około 3 mm od szwu. Zaprasowujemy powstały szef na jedną stronę i przeszywamy całość drugi raz, już prawymi stronami do siebie. Mam już zszytą tubę. Od środka wygląda tak, to jest podszewka. Czyli tutaj nie zaszyłam, dlatego że będę musiała włożyć tędy gumki. No i teraz muszę zrobić tak. Zrobię to od prawej strony. Muszę przeszyć tunele na gumki. Czyli u góry chcę mieć 2 cm, około 2 cm falbankę. Ja sobie zacznę poodliczać po prostu po kratkach i wtedy będzie mi łatwo tutaj wodzić na maszynie. Czyli odliczę sobie 4 krateczki. Pierwszy tunel zrobię około tutaj. Potem tunele na gumki będą miały 1 cm, czyli szerokość 2 krateczek, bo mam taką cienką gumkę akurat. Potem około 15 cm przerwy tam, gdzie biust i potem już do talii w miarę gęsto gumek. Nie wiem, zobaczę, czy to będzie gumka, centymetr przerwy, gumka, czy może gumka 1,5 cm, czyli 3 kratki przerwy i kolejna gumka. Zobaczymy, ile mi tutaj starczy do talii, czyli do końca podszewki. Koniec końców wyszło tak. 2 cm falbanki, około 13 cm na biust i 7 tuneli na gumkę w odstępach 1 cm od siebie. Mając przeszyty pierwszy tunel, zdecydowałam się jednak połączyć podszewkę na tej wysokości 13 cm przestrzeni na biust, bo wiem, że gumki tam nie będzie. Przeszywanie tych tuneli było naprawdę żmudną i powtarzającą się czynnością, więc polecam zapuścić dobry podcast czy muzykę. Tak wygląda środek sukienki jeszcze bez gumek. Podszewkę mam akurat zakończoną fabrycznie, ale jeśli akurat takiego kawałka materiału nie macie, to wystarczy podwinąć, obrobić zygzakiem czy overlockiem. Odcinając gumki, zmierzcie się w 3 najważniejszych miejscach. Pod pachami, pod biustem i w pasie, aby gumki były wygodne, ale jednak trzymające. Moje gumki są akurat z tych bardzo rozciągliwych, niezbyt sztywnych, więc miałam tutaj duży margines błędu i na samym końcu jeszcze je zmniejszałam, bo były za luźne. Do przewlekania gumek użyłam wsówki do włosów. Nie była to najprzyjemniejsza robota. Trochę się namęczyłam, więc ponownie podcast lub muzyka. Słuchajcie, jest lepiej niż myślałam. Wciąganie tych gumek trochę zajęło, ale no kurczę, jestem naprawdę zadowolona. Znaczy tą gumkę musiałam bardzo ścisnąć, ale to wszystko mnie trzyma, bo tu jest tak gęsto tych gumek, że to trzyma mnie jak gorset tak naprawdę i nic tutaj mi nie spadnie, a jednocześnie jest rozciągliwe i wygodne. Zastanawiam się, czy ja w ogóle chcę ramionczka. Cieńsze byłyby. Chyba nie chcę.
mam nadzieję, że film Wam się podobał i mam nadzieję, że sukienka Wam się podoba. Podtrzymuję, że jest to sukienka dla bardzo początkujących. Może nie jest to najszybsza sukienka do uszycia, bo wciąganie tych gumek i przeszywanie tych tuneli zajęło naprawdę dużo czasu, ale jest to jedna z łatwiejszych na pewno. Dużym plusem jest to, że nie wymaga wykroju. Ja nie mogę się doczekać, aż gdzieś ją założę. Mam teraz ochotę wyjechać na kolejny urlop, żeby ją gdzieś pokazać. Ale to nie jest takie łatwe. Tradycyjnie proszę o lajki, bardzo mi to pomoże w dotarciu do szerszej grupy odbiorców. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!